Hej, witam was bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście Kałacha, jest to pierwszy odcinek debiutancki naszej nowej serii na kanale. Będzie to oczywiście World Conquer Bhutanem. Przysięgam w pierwszym odcinku, że podbiję dosłownie wszystko tym krajem na świecie, jeżeli tylko uda mi się na początku nim przetrwać. Nawet mówię tutaj, nie wiem, o Paragwaju, Boliwii, Peru. Na początku chciałbym wam przypomnieć, że jeżeli wam się podoba materiał, zostawcie łapkę w górę. W sumie chciałbym sprawdzić też aktywność na moim kanale. Pierwsze odcinki są najważniejsze w danych seriach, więc prosiłbym wszystkich, nawet tych nie dających łapek ani w górę, ani w dół, żebyście tego kciuka w górę zostawili. Chciałbym zobaczyć, czy przebijemy chociaż 1000 kciuków w górę. Byłoby mi wtedy bardzo miło i wtedy bym się bardzo cieszył. Okej. Jak już zostawiliście kciuka w górę, rozpoczynajmy. Na początku, jeżeli chodzi o badania, zrobimy sobie lepsze bronie. 142 dni. Później szybko wskakujemy na industry, czyli przemysł. Niestety ten mod jest tylko i wyłącznie w języku angielskim, więc takiego będę używać. I robimy tutaj Basic Machine Tools, czyli te podstawowe narzędzia mechaniczne. Oba te badania zajmują mi 142 dni, czyli w tym samym momencie pyk, zyskam 2 sloty badawcze. Oczywiście zaczynamy od Open the Political Sphere, oczywiście dajemy start, ponieważ chciałbym sobie to zrobić. Przeskoczymy sobie na komunizm. Każdy mój let's play jest nagrywany pod faszyzm i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym sobie przeskoczyć po prostu na komunizm, żeby było coś innego, żeby było inaczej, ciekawiej, może cały świat czerwony pod wielkim imperium z komunistycznego smoka. Później oczywiście przeskoczymy na industrialization, bla bla bla, to sobie zrobimy. Na pewno. Jeżeli chodzi o budowę, nie oszukujmy się, Bhutan nie jest krajem, który jest zbytnio rozwinięty przemysłowo. Może by tak dla moich kochanych widzów Panzerlida włączyć, bo lubią. Bardzo proszę. I tak, nie mamy żadnych dywizji. Zacznijmy rekrutację 2 dywizji na początku, mimo że nie mamy nic. No, wojsko nam jakiekolwiek będzie potrzebne. Orestein. No, miałem śpiewać ostatnio na live, ale niestety się nie odważyłem i zaśpiewali to za mnie moi widzowie, których serdecznie pozdrawiam. Oczywiście będziemy rekrutować 5 dywizji. 5 dywizji będzie nam potrzebne na samym początku i siła polityczna. Wiecie, że ja jestem człowiekiem, który nie lubi przeciągać odcinków. Tutaj sobie ustawmy, żeby te randomowe eventy klikały się. Wiecie, że ja nie lubię przeciągać serii i przeciągać odcinków. Ja nie prowadzę serii z Hoja na przykład 50-odcinkowych. Mi takie coś nie pasuje. Zobaczymy, jak to będzie. Dużo osób pisało, no pewnie Kałach podbijesz Sowietów, Niemcami zrobi się nudno i przerwiesz. Podbiję wszystko. Zszotujcie to, wytnijcie, wrzućcie gdzieś i jeżeli kiedykolwiek powiem, że już nie chce mi się nagrywać Bhutanu, wyślijcie mi po prostu moje słowa i tyle. Mamy 2 dywizje. Wystawiam je oczywiście nawet na beznadziejnym zorganizowaniu i zaopatrzeniu, bo muszę je od razu zacząć szkolić. Biorę sobie 2 generałów. Z tego pana zrobimy marszałka, a ten pan będzie dowodził moimi 2 dywizjami. Oczywiście na modzie The Road to 56 doświadczenie i tak dalej wygląda inaczej, bo tutaj każda grupa, to są na przykład zielonki, dajmy na to, musi załadować 3 czy 4 paski z doświadczeniem. Ciężej się tu szkoli jednostki, ale znowu chyba dostanę więcej doświadczenia, jeżeli chodzi o to. Prawda? To będzie to rosło szybciej. Open to Political Sphere. Następnie idziemy w Passive Change, żeby tutaj nie było żadnych dymów typu National Unity minus 20. Idziemy w Passive Change. I pierwszą rzeczą, którą sobie wybiorę, nie wybiorę sobie komunistycznego demagoga, tylko wybiorę sobie tutaj z national charakterów Will of the People, czyli coś z ludnością. Nie wiem dokładnie, jak to przetłumaczyć na polski, ale wiem, co to znaczy. Will of the People to jest tak jakby... no to, co chcą ludzie, nie? I to mi daje Daily Communist Support plus 0,15, czyli więcej niż demagog. No i jedność narodową plus 5, więc oczywiście tym sobie zacznę. Robimy. I teraz komunizm zacznie rosnąć bardzo szybko w moim kraju. Mam nadzieję, że urośnie co najmniej do 10%. Za czym dojdę do komunizmu, bo ten event daje mi 40% poparcia komunizmu w kraju od razu, jak się zrobi, i Daily Communist Support plus 20, plus 0,20, National Unity plus 5%. Czyli już mamy plus 10 National Unity, będziemy mieli praktycznie około 85, 80, coś takiego. I oczywiście trenujmy nasze dywizje, bo potrzebuję je na jakimś tam poziomie. Okej, kolejna siła polityczna. Tym razem chciałbym ją wpieprzyć w teoretyka military, tutaj military theorist, dlatego żeby zyskiwać szybciej doświadczenie armii, bo Bhutan ma na początku bardzo słaby szablon, no to jest szablon 4. Ja bym chciał, żeby szablon wyglądał co najmniej tak, do walki. Szablon 8, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, albo szablon może 10, czekajcie. 120, zrobimy szablon 8, zobaczymy, jak nam pójdzie na szablonie 8. Czy mógłbym dodatkowe dywizje zwerbować? Mógłbym. Raz, 2, 3. Chcę 3 dywizje dodatkowe, bo będzie mi potrzebne 5 dywizji do podbicia Tybetu.
Ok, Passive Change, dziękuję bardzo. Komuniści, dziękuję. I teraz fajna sprawa. Mod to Road 56 pozwala nam robić coś takiego, że możemy sobie wybierać dodatkowe tutaj opcje, National Character. Weźmy sobie to. Ideological Struggle, czyli przepraszam, gardełko. Justify War Gold Time minus 50%, ale za to ludzie, którzy na mnie będą uzasadniali cel, będą go mieli 90% szybciej. Więc biorę to, żeby móc szybko uzasadnić na kimś cel, ale z drugiej strony, jeżeli Japonia zdecyduje się mnie zaatakować, to cel Japonii na mnie zajmie jej, nie wiem, 5 dni, 10 może maksymalnie. Ok, jak mam 2 dodatkowe okna badawcze, w pierwsze sobie wpieprzę to, Support Weapons, 142 dni, i kolejną rzeczą będzie artyleria, 142 dni. I znowu badamy 2 rzeczy naraz. Powinno nam to jakoś wyjść. Tutaj zmieniłem bronię na lepszy model, produkuję tutaj 3 dywizje i czekam na dodatkowe doświadczenie, żeby pojawiło się chociaż na poziomie 5. Oczywiście te 2 dywizje od razu wystawiam i przełączam do tego pana i zaczynamy je trenować. Trenuję nawet wojska na poziomie tutaj elitarnym i tak dalej, żeby po prostu... żeby jak najszybciej zdobywać doświadczenie, bo nawet te z elity jakiś tam procent dają, a mi na tym bardzo zależy. No, czekamy sobie po prostu, aż wskoczy nam komunizm. Mam 5 doświadczenia armii, czyli oczywiście dokładam tutaj infantry, puch. I teraz nam manpower będzie drastycznie spadał. Czekam na 150 kolejne siły politycznej i zmienię sobie prawo poboru i będę starał się jakoś te 5 dywizji utrzymać przy życiu po prostu. No i czekamy oczywiście, aż nasz kraj zmieni się na kraj prokomunistyczny. Jest tu też taki fajny event w drzewku, to jest chyba to, The World Unites. Będę miał minus 75 dzięki niemu uzasadniania celu, więc będzie to bardzo szybkie. Nie wiem, jak wyjdę tym krajem i kogo podbiję, bo wokół są Sowieci, Japończycy i Chińczycy. Wszystko mnie może po prostu zabić i unicestwić. Zróbmy sobie tutaj teraz industrializację i zobaczcie, ile komuniści mają poparcia już w moim kraju. I teraz National Unity mi spadnie. Referendum, ok, dzięki. Jesteśmy prokomunistyczni. Union of Red Dragons, czyli Unia Czerwonych Smoków. Coś takiego, można tak to nazwać. Ja mógłbym na Tybecie, właśnie, jak już jestem prokomunistyczny, to chciałbym boostować komunizm w Afganistanie, to jest mój cel. I teraz bardzo mi spadnie tutaj siła polityczna. Będę miał 0,75 per day. Jakoś będę się musiał z tym przemęczyć, po prostu. Przez jakiś czas, oczywiście. Też w sumie możemy przestać boostować na chwilę komunę. Dobra, przestańmy na chwilę boostować komunę. Potrzebuję 150 siły politycznej, więc szybko, szybko, szybko. 37, 38. Albo w sumie na razie nie będę boostował Afganistanu. Muszę sobie zmienić na szybko prawo poboru na Limited Conscription. Nie mogę dać jeszcze Extensive Conscription, niestety. 49, 50. Zmiana prawa, dziękuję, mam 4000 manpowera, które kompletnie nic mi nie daje. I dorzucam kolejny oddział infantry, czyli mamy 8. Tutaj masz trochę manpowera i brakuje mi bardzo dużo broni. Czyli to bym chciał zostawić, czyli was już bym chciał przestać trenować. 2 dywizje bardziej zorganizowane chciałbym wysłać na ten kwadrat. A tą 3. dywizję mam nadzieję, że zaraz będziemy mogli wystawić. 20, dziękuję bardzo. Ciebie dołączam do tego pana i wysyłam cię tutaj. Industrialization, dziękuję bardzo. Robimy sobie teraz coś takiego jak Collective Farms. I po Collective Farms mogę już, jak już robię to, mogę uzasadniać sobie cel wojenny na Tybet, który potrwa 120 dni. A mogę sobie też uzasadniać cel na Nepal, który potrwa 245 dni, no ale niestety nie mam na razie siły politycznej. Artyleria została zrobiona z Support Weapons, świetnie. Będziemy mieli jakikolwiek tutaj boost do czegokolwiek. To chcę porzucić. Na razie chciałbym sobie zrobić badania i pójść na razie w standardowe drzewko po prostu, jeżeli chodzi o badania. Patrzcie, 190 dni czy 150, robię sobie to, bo zależy mi tylko na razie na wydajności produkcji, bo inaczej, jakby wam to powiedzieć, i tak nie będę tutaj kompletnie nic budował, więc to nie ma naprawdę żadnego sensu. No i po prostu sobie czekamy. Czekamy Collective Farms, aż wskoczy nam 5% manpowera i prawdopodobnie zasilimy te nasze 5 dywizji, które posłużą mi po prostu do... może nawet 6 dywizji bym wyprodukował. A dużo będzie broni brakować? 900 sztuk. O nie, to na to sobie nie mogę pozwolić. Teraz brakuje 500. Dobra, może jakoś to zapełnimy do dojścia po prostu wojny. Do wojny, przepraszam. Nacjonalizm ma takie same boosty tutaj, Military Youth, 5%. Nawet ma lepsze, bo to nie daje minusów, a tutaj dostaje National Unity. Faszyzm byłby naprawdę lepszy. Tu mam 1% i tu mam 5%. A tu mam? Gdzie?
1, czyli 6. No jest tyle samo, 10% w faszyzmie, prawda? Później będziemy musieli pójść ostro w industrialkę, jeżeli chcemy w ogóle cokolwiek tym krajem zrobić. Chińska Republika, Soviet Republic declarated war. Czyli tak, prokomunistyczny rząd w Chinach wypowiedział, moi drodzy, wojnę Xibei-san ma. Zobaczymy, kto wygra. Thanks workers for your liberation. Tutaj dostałem coś tam. Okej, będziecie w pełni zorganizowani, jeżeli chodzi o manpower. Bardzo szanuję to mocno. Mam 300 sztuk broni na minus. Za ile będę miał cel na Tybet? Na Tybet będę miał cel za niedługo, więc robię od razu przy okazji cel na Nepal. Wiem, że on potrwa bardzo długo, albo nie, w sumie spieprzyłem. Zmarnowałem sobie siłę polityczną. Nie wiem, czy teraz nie będę musiał robić restartu. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Bo na Nepal zrobię cel dopiero w momencie wypowiedzenia wojny Tybetowi. A na Tybet mam już cel praktycznie zaraz, czyli zaraz wejdziemy do walki. Okej, musimy iść w skrócenie czasu badań, bo musimy naprawdę, ten kraj jest tak zacofany i technologicznie, i militarnie, że naprawdę musimy dużo poświęcić, żeby cokolwiek nim zrobić. I musimy tutaj naprawdę bardzo obniżyć czas badań. Może tutaj jest jakiś jeszcze ten na czas badań, bardzo by mi było miło, jeżeli tak by się po prostu stało. 190 broni na minusie. Mam nadzieję, że do wojny nie wyjdziemy na pewno na plus. Już mamy cel. Uzasadnijmy cel wojenny na Nepal. I wypowiedzmy wojnę od razu Tybetowi. Poprośmy Związek Radziecki przy okazji o pakt o nieagresji i zobaczmy, co robi Tybet. Tybet mnie będzie cały czas atakował. Tybet ma praktycznie tyle samo dywizji, co ja. I ja muszę po prostu czekać. Czekać, aż Tybet się na mnie wypali. Dlatego tak to ustawiłem. Mam nadzieję, że tu się wybronimy, chociaż wygląda, że nie jest kolorowo, ale organizacyjnie jest dobrze na razie. Anglo-Trade War Ends. Dziękuję. Great Patriotic War potrzebuję. Czy dobrze poszedłem? Dobrze. 5% Recruitable Population. Dziękuję. Broni mam 100 sztuk na minusie. Widzicie? Oni bardzo tracą organizację i oni cały czas mnie atakują, nie? Bo oni myślą, że są ode mnie silniejsi. A moje dywizje po prostu stoją i się bronią. I zyskujemy doświadczenie. I mój marszałek zyskuje tutaj Mountaineer. Dlaczego tu są 3 dywizje aż? Czyżby Tybet miał aż tyle wojska zrekrutowane? Ciekawe. Weźmy sobie, zróbmy to. No i brońmy się cały czas, brońmy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jaką macie organizację? Bardzo małą. Dobra. Czas uderzyć na was. Teraz. Mam nadzieję, że się nie wycofacie do stolicy, bo to było bardzo złe dla mnie. No bardzo mało macie organizacji, więc fajnie było, jakbyście po prostu się naprawdę wycofali. 51. Dasz radę, stary, ja w ciebie wierzę, nie? Soviet withdrawal. 9. Dobra, stop. Ciebie chcę wpieprzyć tutaj. A wami chcę teraz zaatakować. Nie cofaj się, stary. Błagam cię, kurka wodna. A wy? Oddać mu. O nie uda mi się to, prawda? Udało mi się. Dobra, doszedłem do stolicy. Stop, atak. Wy przejdźcie tu. Dobra, udało mi się. Boże. Udało mi się. Dziękuję. Mamy Tybet. Uzasadniamy cel wojenny na Nepal, tak? Przenieśmy tu swoją armię. Nareszcie mogę coś budować. Spróbujmy wybudować jakąkolwiek fabrykę wojskową. Dostałem z Tybetu jedną fabrykę, jeżeli chodzi o broń. Mam 500 sztuk broni, czyli mógłbym postawić jedną dywizję, nawet 2. Super. Rekrutujmy coraz więcej, bo tyle nam będzie potrzebne. I broń bym chciał, żeby mi się zrekrutowała do tego poziomu, żeby miał tyle fabryk w broni i będę potrzebował tona artylerii, jeżeli o to chodzi. Pokażę wam w tym let's playu całkowicie inny szablon, który sobie wymyśliłem specjalnie na tą rozgrywkę. Będzie on ode mnie wymagał czołgów ciężkich. Oczywiście dziękuję Bogu za Coring States, dzięki któremu jest możliwe w ogóle granie tym państwem. Was bym chciał wystawić tu. I ile mam na cel na Nepal? Okej, czyli już za niedługo wchodzimy praktycznie do II wojny. After the Great Patriotic War we gonna do industrial effort. Oczywiście, że tak. Tutaj support dla demokracji i faszyzmu -1. Świetnie, reinforce rate. Wystaw mi to. I wy dołączcie do niego. Tutaj zostawimy jedną dywizję. Ciebie damy tu. A ciebie damy tu. Oho, zobaczycie, jaki sobie plan wymyśliłem, jak podbić Nepal po prostu. No, w ten sposób. Dobra, i czekamy. Nepal posiada 2 dywizje górskie, posiadam siłę polityczną, świetnie. Chciałbym zmienić gospodarkę na partial, czy może na extended conscription?
Bardzo ciężki wybór, więc wezmę gospodarkę, wybiorę. Po prostu. Mam teraz jedną fabrykę dalej, no ale no, nie wiem, tak mi się wydaje, że tak będzie słusznie. I czekamy na skończenie się celu wojennego. Ile mam siły politycznej dziennie? 0, nie, jeden dziennie, okej. Muszę boostować komunizm w Afganistanie. Oni sobie wybrali same ideology Gaia i tutaj effect on partisans. Dobrze, mamy cel wojenny na Nepalu. Uzasadnijmy go. Dziękuję. Union of the Red Dragon is here. Zacznijmy sobie wypowiadać cel wojenny na Xinjiang może. No, dawajcie Xinjiang. Lecimy później. 3 siły politycznej. Dobra, poczekajcie. Raz, 2, stop. 3. Dobra, robimy Xinjiang. I teraz zobaczcie tego baita. Wycofuję się jednostkami. Pyk. Spójrzcie na to. Ok. I teraz tak. Wy wchodzicie tu jedną dywizją, a wy atakujecie tych panów. Wchodzić, albo tu nawet 2 dywizje wchodzą. Świetnie. I ty już możesz iść na stolicę. A oni zostali całkowicie okrążeni. Nie wytrzymają tutaj, wiecie? Nie da rady, żeby mnie po prostu przebili. Bo 2 dywizje górskie Nepalu zostały całkowicie naprawdę okrążone, jeżeli o to chodzi. 198 Amelia Earhart coś tam okrąża świat i prawdopodobnie później zniknie. Okej, Japonia wypowiedziała wojnę Shaanxi i Chinom. Boże, Chiny, błagam was. Brońcie się jak najlepiej, tylko i najmocniej możecie. Okej, Nepal już mi upadł. Take all states. Dziękuję. Weźmy te 7 dywizji. Na granicę tu. Mam ileś broni, dostałem jakąś fabrykę, mam dużo broni. 2900. Żeby mi tylko wystarczyło po prostu manpowera. Nie, tutaj już mi braknie broni, czyli to dorekrutujemy i będziemy mieli razem Industrial Effort. Bardzo dziękuję. Róbmy teraz Armed Effort, to mi się bardzo przyda. Muszę ten Afganistan boostować, wiecie? Właśnie, Związku Radziecki. Nie chcesz mnie we frakcji. Polepszać chciałbym z tobą O, teraz mnie chcesz we frakcji. Okej, dołączymy. I tylko dlatego dołączam do Związku Radzieckiego, że już wam mówię, gdybym wypowiedział wojnę Xinjiangowi, Xinjiang doszedłby do Kominternu i by mnie zjechali. Tak testowałem to. A tak, będę mógł przenieść jednostki moje na front tutaj i będę mógł zaatakować z terenu Związku Radzieckiego Afganistan i go po prostu zająć. Wiecie, o to mi głównie chodzi. Dodatkowe dywizje zostały zrobione. Chciałbym, żebyś się jak najszybciej przeniósł tu i ty jak najszybciej przeniósł tu. Aha. Dobrze to wygląda, jak na razie. Regardless, we must ready people for war, oczywiście. Armed Effort, za chwilę dostaniemy fabryczkę. Bardzo fajnie to wygląda. Chociaż w sumie jest... Ile mam do celu? 70 na 120. Dobrze, wiecie co zrobimy? Chyba skancelujemy po prostu ten Justification teraz, bo ja nie będę w stanie jeszcze wypowiedzieć wojny Xinjiangowi. Bo jest za małe napięcie, ja potrzebuję napięcia ponad 30%. I to wam mówię serio, do wypowiedzenia wojny temu. Więc sorry, że sobie to zrobię, ale muszę to zrobić. Muszę iść według określonego, dajmy na to, skryptu. I uzasadnijmy cel jeszcze raz. 105 dni. Zobaczymy, to tylko 21 siły politycznej kosztuje. W Kabulu boostujemy oczywiście tutaj komunizm, żeby ci panowie przeszli na komunę w Afganistanie. A tym panom muszę sobie sprawdzać. 105, 105, 105, 105, 105. To wyłączmy. Budowy chcę lepsze. To bym może zrobił 230 dni. Advanced Machine Tools, ale to by trwało zbyt długo. Zrobię sobie po prostu budowę. 105? Czy ja bym chciał to teraz zrobić? Ajajaj, ale mam kurde dylemat, czy ten Xinjiang zaatakować, bo wiecie co? W tym momencie może runąć mi cała kampania na dupę. To wam mówię całkiem szczerze. Może upaść na cycki ta kampania. Artylerii na razie nie badam, bo nie mam. Radio mi się bardzo przyda, bo to jest Reinforce Rate plus 5%, oczywiście o to chodzi. Armed Effort dziękuję. Armed Effort tutaj. Oczywiście więcej stali od Związku Radzieckiego, bo mnie lubi, więc bierzmy od nich. Ile mam w broni fabryk? Raz, dwa, trzy, 5. Jest, świetnie, Boże, będziemy tak to robić. Niestety nie mam ulepszania. Convert to stockpile sobie zróbmy. Czy ja to w ogóle wybadałem? Nie mam konwertacji. Ale jakoś mogę skonwertować tu stockpile. Więc konwertujemy sobie starą broń na broń nową. Na razie. Mamy 900 sztuk broni i broń nie leci nam do góry, dlatego że stare modele wymieniamy na nowsze i je upgrade'ujemy i tak dalej, i tak dalej. Dobra. 23%.
110 dni, super. Uzasadniamy sobie cel wojenny na Xinjiangu. Dajcie to i to. Convert to stockpile 60 dziennie. 1600 sztuk. Czy przez 100 dni dacie radę to zrobić, jak robicie 60 dziennie? Raczej tak. Regardless minus wait people for war. Dobra, ja oczywiście w tej serii przez parę wojen nie mogę grać na plany bitewne, bo AI jest po prostu głupie i muszę sam sterować jednostkami, więc ja zrobię to tak. Okej. Nawet tutaj jedną dywizję doślę dodatkowo, żeby cała moja główna siła skupiła się na samym środku, czyli na tej prowincji. Będziemy się starali przebić i dotrzeć po prostu do stolicy. Cel wojenny się robi. Super. Muszę obserwować po prostu, jak się to też konwertuje, nie? Zostało mi 300 sztuk broni. Pójdźmy w budownictwo, mimo że nic nie bije. No, mimo że budujemy no jedną fabryką. Berlin Act. Dostałem kolejną fabryczkę. A czy nie dostałem tutaj 2 fabryk? 2 fabryki. Wow. I teraz może pójdziemy sobie w War Economics, co mi da 200 siły politycznej. Oczywiście, że sobie to wybiorę. Jak tam konwertowanie broni? Okej, udało mi się skonwertować broń, praktycznie. 70 sztuk mi zostało do konwersji. 50, 40, 30, 20, 10 i jest. Elo. Chunksy Single White Piece. Okej, czemu się robi 80 dziennie? Bo coś się jeszcze konwertuje, tak? Aha, ale wyłączmy teraz tę konwersję. I robi się 30 dziennie i broń się ładuje. Super. Czyli praktycznie zupgrade'owaliśmy wyposażenie naszych jednostek w jakimś tam stopniu chociaż. I tak dalej. Oni robią Peacetime Economics. Do czego to prowadzi? Aha, czyli prowadzi to do kupy. Bo jakby poszli w war, to bym miałbym problem. Okej, mam siłę polityczną, boostuję komunizm tutaj. Mam to, mogę dać war economy, oczywiście to zrobię. Na razie. I teraz pracuje dalej jedna fabryka. Dobra. Xinjiang. 84%, 5, 6, 7. Zaraz będziemy mieli cel wojenny. Okej, moi drodzy. Let it proceed naturally. Proszę, korujcie, żeby chociaż 10... Swoją drogą mi się wydaje, że ten mod powinien być oficjalnie dodany jako mod, który działa nawet na Iron Manie, tak szczerze, ponieważ ten mod dużo nie zmienia. On dodaje tylko krajom takim jak Butan, Luksemburg, Belgia możliwość gry i możliwość posiadania jakiegokolwiek manpowera. On też dużo nie daje, bo dodaje chyba tylko 10% z podbitych terenów. To nie jest tak mega, wiecie. Dużo. Okej, mam 30 doświadczenia armii, mam radio zrobione, to mi się robi, zróbmy sobie, żeby były sloty w przyszłości na budowanie. Wojnę prawdopodobnie będziemy wypowiadać w następnym odcinku. Ja mam już cel na Xinjiang. Oczywiście Xinjiang posiada 3 dywizje na mojej granicy i dużo więcej w środku. Ja byłem Kałach, bardzo wam dziękuję za uwagę. Nie zapomnijcie trzasnąć lajka w górę i jakiegoś fajnego komentarza. Będzie mi bardzo miło, a polepszycie moje statystyki. Drugi odcinek ukaże się prawdopodobnie za około dzień bądź 2, jak tylko go przygotuję i przygotuję się do nagrania tego odcinka, nie? Dziękuję wam bardzo, byłem Kałach, do następnego razu, hejka!